trzecim odcinku naszej marokańskiej przygody zabierzemy Was na wycieczkę w czasie, od współczesności do lat z końca poprzedniej ery. Rozpoczniemy od Rabatu, a więc stolicy tego kraju, w której obecnie mieszka i urzęduje król Maroka Muhammad VI. Sam Rabat słynie z takich zabytków jak Białe Miasto, Kasby Udadżah czy z niedokończonego meczetu Hassana. Po wizycie w stolicy opuścimy zachodnie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego i udamy się na wschód do regionu Atlasu Średniego i majestatycznych gór Rif. Tam odwiedzimy kolejne dwa bardzo znane miejsca, cesarskie miasto Meknes oraz ruiny perły starożytnej Afryki o nazwie Volubilis. Z samego rana opuszczamy Casablankę, sprawnie przejeżdżamy przez szerokie arterie tego miasta i wjeżdżamy na autostradę. Po 90 km drogi dojeżdżamy do Rabatu, a więc stolicy Maroka. Samo miasto położone jest w dolinie rzeki Burak Rak, która w tym miejscu uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Pobyt w Rabacie rozpoczynamy od spaceru po obszernym placu, położonym tuż przed główną bramą Pałacu Królewskiego. To właśnie z niego możemy podziwiać wystawne gmachy, które wchodzą w skład tego ogromnego kompleksu. Niestety, jak to bywa w Maroku, to wstęp do wnętrza takich obiektów jest zabroniony dla turystów. Zatem nie pozostaje nam nic innego, niż obejrzenie ich majestatu po okładce. Stolica Maroka wygląda bardzo reprezentatywnie. Wszystkie główne arterie są ozdobione flagami marokańskimi i wszystko jest takie mega zadbane, bardzo zielono. Wszyscy pracownicy dbają o to, aby wyglądało to nieskazitelnie, bardzo ładnie. Wyjeżdżając z Włości Królewskich możemy dostrzec zieloną dolinę rzeki Burak Rak, przy której powstały nowoczesne obiekty budowlane. Po minięciu ronda Abrahama Lincolna wjeżdżamy w przyzdobioną marokańskimi flagami, bardzo reprezentatywną ulicę Mohameda al-Yazidi. Znajduje się tam znany na cały świat symbol Rabatu, czyli niedokończony meczet Hassana, którego budowa została przerwana w 1195 roku. Aby dostać się na obszar wspomnianej atrakcji, należy minąć niewielką bramę pilnowaną przez Gwardię Królewską. Po jej minięciu naszym oczom ukazuje się szeroki plac, na którym znajdują się zachowane rzędy kolumn oraz wybijająca się ponad nie 44-metrowa wieża Hassana. Do zwiedzanych ruin przylega także mauzoleum Muhammeda V, lecz tutaj także nie możemy wejść jako turyści. Kolejną atrakcją w Rabacie, którą odwiedziliśmy, jest mauzoleum Mohameda V, które znajduje się na terenie niedokończonego kompleksu meczetowego Hassana. Również za mną powinna być widoczna wieża Al-Hassana. Cały kompleks robi naprawdę wrażenie, pogoda dopisuje. Przede wszystkim ludzi nie ma jeszcze aż tak dużo. Mamy godzinę 10, więc naprawdę jest tutaj przyjemnie. Pora na ostatni punkt naszej wycieczki w Rabacie. Mowa o Kasbie Udadżah, czyli o średniowiecznej twierdzy znajdującej się w północnej części miasta, nieopodal miejsca, gdzie rzeka Burak Rak uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. W przeszłości twierdza ta stanowiła bramę morską do miasta oraz pełniła funkcje obronne. Kasbę Udadżah zaczynamy zwiedzać od ogrodów andaluzyjskich, znajdujących się w jej południowej części.
Dotarliśmy do ostatniej atrakcji, która została zaplanowana w Rabacie. Odwiedziliśmy Kasbę, umiejscowioną nieopodal ujścia wielkiej rzeki do Oceanu Atlantyckiego. W tej Kasbie znajduje się przepiękny ogród tropikalny, kwitną pomarańcze, no po prostu zapachy niesamowite, nie da się tego opisać, coś wspaniałego. Po wyjściu z ogrodów kierujemy się do wąskiego przejścia, ukrytego pośród murów do wnętrza Kasby. Po dostaniu się do środka tej fortyfikacji, naszym oczom ukazało się słynne Białe Miasto. To miejsce oczarowało nas od pierwszego wejrzenia, a wszystko to za sprawą znajdujących się wokół nas klimatycznych białych domów, bardzo często zdobionych elementami w kolorze drewna. Wycieczkę po Rabacie kończymy na placu Udaja, znajdującym się w północnej części Kasby. Z tego miejsca podziwiamy ujście rzeki Rak do Oceanu Atlantyckiego oraz miejscowość Sale, położoną po drugiej stronie doliny. Rozstajemy się z wybrzeżem Atlantyku i zmierzamy na wschód, w głąb Maroka. Przed nami 150 km jazdy nowoczesną autostradą A2, która przecina liczne lasy cedrowe oraz bezkresne zielone pola uprawne. Naszym kolejnym przystankiem będzie cesarskie miasto Meknes, położone na styku dwóch olbrzymich pasm górskich, gór Rif i gór Atlasu Średniego. Aby dostać się do najciekawszej części miasta, musimy pokonać trasę wielu serpentyn, z których rozpościerają się niesamowite widoki na rozległe przedmieścia. Pobyt w Meknesie rozpoczynamy od Medyny, gdzie jemy obiad oraz robimy drobne zakupy. Następnie przechodzimy wąskimi uliczkami arabskiego Starego Miasta, by dostać się do placu Lala Uda. Stąd mamy tylko 5 minut drogi do bardzo znanej bramy wejściowej o nazwie Bab el Mansur Lalej. Niestety nie udało nam się jej uwiecznić na filmie, gdyż od dłuższego czasu jest ona przysłonięta z powodu trwających tam prac remontowych. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest mauzoleum sułtana Mulaj Ismail, dzięki któremu Meknes zawdzięcza swoją wielkość. To właśnie wspomniany sułtan podczas swoich rządów wybudował w centrum miasta potężny pałac, wzorowany na francuskim Wersalu. Cały kompleks pałacowy broniły wysokie mury, osiągające długość 42 km, które dzisiaj wytyczają ścisłe centrum miasta. Przed wejściem do mauzoleum ściągamy buty, gdyż obecnie znajduje się ono na obszarze meczetu. Przez niepozorne drzwi wchodzimy do kluczowego punktu w mauzoleum, czyli do sali bocznej, skąd przez mały otwór możemy podziwiać salę główną wraz z trumną sułtana Mulaj Ismail.
Meknes opuszczamy o godzinie 17. Przed nami 45-minutowy przejazd na północ, do Volubilis, a więc do największego w Maroku stanowiska archeologicznego. Niegdyś w tym miejscu znajdowało się starożytne miasto, będące stolicą rzymskiej prowincji Mauretania Tingitana. W III wieku naszej ery Volubilis zostało opuszczone przez Rzymian, co spowodowało zaludnienie miasta przez ludność lokalną. Cały kompleks starożytnych zabudowań najbardziej ucierpiał w czasach panowania sułtana Mulay Ismail, który to rozkazał rozebrać wiele budynków w mieście, aby pozyskany w ten sposób materiał wykorzystać do budowy pałacu w Meknes. Do najlepiej zachowanych obiektów Volubilis należą dom Orfeusza, bazylika, forum czy łuk triumfalny. Dla turystów zostały także udostępnione bardzo dobrze zachowane mozaiki, które znajdują się w centralnym punkcie ruin. Znajduję się właśnie przy świątyni w Volubilis, w zasadzie przy jej ruinach, a za mną widoczne miasto Mulay Idris. Tam za tymi schodami i za tą serią kolumn, które stoją do dnia dzisiejszego, a w tle przepiękne góry Rif. Volubilis opuszczamy o zachodzie słońca. Przed nami 2-godzinna podróż autokarem, podczas której możemy podziwiać bardzo szybko zmieniający się krajobraz. Po przejechaniu 100 km, wreszcie na horyzoncie dostrzegamy rozświetlone w otchłani nocy drugie pod względem ludności miasto Maroka, czyli Fez. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i że z przyjemnością obejrzycie kolejne odcinki z magicznego Maroka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć!